Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnej sprawie, delikatnej i wrażliwej. Zanim wejdziemy w szczegóły, zadaj sobie proszę jedno proste, ale bardzo uczciwe pytanie. Czy naprawdę jesteś gotowy na kolejny ogon w domu? Jeśli czujesz w brzuchu spokojne tak, to pójdziemy dziś krok po kroku przez cały proces, od przygotowania przestrzeni, przez pierwsze spotkanie, po codzienny rytm, który daje dwóm psom bezpieczeństwo. A jeśli w środku pojawia się jeszcze nie, to także jest dobra odpowiedź, bo oznacza uważność i troskę. Możesz wrócić do tej rozmowy wtedy, gdy warunki będą sprzyjały. Gotowość zaczyna się od psa, który już z tobą mieszka. Spójrz na niego nie jak na ideał, tylko jak na żywego przyjaciela z mocnymi stronami i trudnościami. Jeżeli w kontakcie z innymi psami jego ciało bywa miękkie, potrafi robić przerwy w zabawie i umie odpuścić, a do ciebie wraca nawet wtedy, gdy w powietrzu pachnie przygoda, to jest to dobry fundament. Jeżeli przy zasobach, przy misce, przy zabawce, a czasem także przy tobie, potrafi oddać na twoją spokojną prośbę i wrócić do równowagi, to kolejny plus. Ważne jest również to, czy w domu umie odpoczywać, kiedy coś się dzieje, bo drugi pies zawsze podnosi poziom bodźców. Jeśli w którymś z tych miejsc pojawia się jeszcze bałagan, lepiej najpierw go uporządkować. To nie jest porażka, tylko mądra kolejność. Jeżeli gotowość wybrzmiewa, zacznij od domu. Dwa psy potrzebują 2 punktów bezpieczeństwa, dlatego przygotuj 2 posłania, które nie leżą tuż obok siebie, 2 miski ustawione w różnych miejscach i 2 strefy ciszy, do których każdy z psów może się wycofać bez ryzyka, że zostanie tam od razu zaczepiony. Warto mieć bramkę lub lekki kojec, nie po to, aby karać, lecz po to, aby robić przerwy, gdy emocje urosną albo gdy jeden pies potrzebuje snu, a drugi jeszcze ma ochotę na świat. Na początku zrezygnuj ze wspólnych gryzaków i kości, ponieważ są to zasoby, których warto pilnować, a my nie chcemy od razu prowokować konfliktów. Zabawki ruchowe najpiękniej działają na zewnątrz, gdzie jest przestrzeń, a w domu postaw na nos i głowę. Węszenie, spokojne szukanie smaczków i proste zadania, które skupiają, a nie nakręcają. Pierwsze spotkanie zaplanuj na neutralnym terenie. Nie w progu mieszkania i nie nad miską, tylko na spacerze, który bardziej pachnie światem niż emocjami. Idźcie równolegle na luźnych smyczach, pozwól psom czytać zapachy, rób mijanki i szerokie ósemki, a zamiast nos w nos, proponuj nos w trawę. Obserwuj oddech i ciała. Kiedy mija napięcie, ogony opadają do spokojnej wysokości, a twoja dłoń przestaje ściskać smycz jak reling na statku, możesz wracać do domu. Niech tam czekają rozstawione zasoby, woda w 2 miejscach i uchylone drzwi do drugiego pokoju, żeby łatwo było zrobić przerwę. Ten dzień nie musi być widowiskowy. Im bardziej przypomina próbę generalną z krótkimi wspólnymi fragmentami i długimi okresami snu osobno, tym lepiej. Sen jest najtańszym i najskuteczniejszym trenerem zachowania. Karmienie w pierwszych dniach prowadź osobno, najlepiej w różnych pomieszczeniach, ze spokojnym wejściem i spokojnym wyjściem. To nie jest test charakteru, tylko budowanie poczucia bezpieczeństwa. Gryzaki również dawaj osobno, a zabawy konkurencyjne zastąp przez chwilę zabawami równoległymi. W domu ćwicz węszenie, szukaj i prosty kontakt nos-dłoń, bo te aktywności wyciszają, a jednocześnie dają satysfakcję. Z czasem, gdy zobaczysz, że narasta zaufanie, będziesz mógł zmieniać te zasady, ale na starcie klarowność i przewidywalność są ważniejsze niż ambicje. Dwupak oznacza 2 relacje, dlatego codziennie wprowadzaj krótkie, regularne chwile 1 na 1. Wystarczy 10 minut pracy z jednym psem przy drzwiach łazienki lub za bramką, kiedy drugi odpoczywa przy macie do lizania, a po chwili następuje zamiana ról. W tym czasie rób proste rzeczy. Przywołanie na cichy sygnał,
Zostań w innym pokoju, kilka kroków spokojnego chodzenia przy nodze i zwykłe zatrzymanie z oddechem. Taka mała, ale codzienna inwestycja zbiera odsetki w postaci 2 samodzielnych psów, które potrafią działać razem, bo działały też osobno. Zgrzyty będą się zdarzały i to jest normalne, a warczenie nie jest awarią, tylko komunikatem granicznym: to dla mnie za dużo. W takim momencie przerwij sytuację, rozdziel psy na chwilę i daj im oddech. Dopiero potem zadaj sobie pytanie, o co poszło. Spróbuj zmienić jeden element środowiska i sprawdzić, czy to rozwiązuje problem. Czasem winna jest ciasnota w przejściu, czasem zbyt długi czas zabawy, czasem zwykłe zmęczenie. Jeżeli widzisz ciało sztywne jak deska, zamrożenie i uszy ułożone ostro do tyłu, przerywaj wcześniej, nie czekaj na wybuch. W tym domu granice nie są karą, tylko troską, dzięki której wszyscy czują się bezpiecznie. Wokół płci i wieku narosło sporo mitów. Bywają pary mieszane, które funkcjonują znakomicie, i pary jednopłciowe, które również żyją w harmonii. Bywa też odwrotnie. Dlatego najważniejsze są styl komunikacji, poziom energii, umiejętność robienia przerw oraz gabaryty. Zestawienie bardzo porywistego, dużego psa z bardzo małym wrażliwcem wymaga szczególnej uważności, ale przy jasnych zasadach jest możliwe. Różnica wieku sama w sobie nie jest problemem, o ile młodszy potrafi odpuścić, a starszy ma w tobie rzecznika, który potrafi powiedzieć: teraz czas na spokojną drzemkę, i dopilnować, aby tak właśnie było. Codzienność to prawdziwy test, bo drugi pies to nie tylko serce, lecz także kalendarz i budżet. W pierwszych tygodniach dobrze jest mieć przestrzeń na 2 krótkie wyjścia osobno, żeby każdy pies dostał od ciebie pełną uwagę i spokojny trening. Warto też z wyprzedzeniem policzyć profilaktykę, akcesoria i karmę razy 2, aby uniknąć napięć finansowych. To brzmi przyziemnie, ale właśnie ta przyziemność trzyma skrzydła w zdrowych plecach i pozwala rosnąć temu, co najważniejsze. Dobry dzień 2 psów wygląda zwyczajnie. Rano krótki spacer, spokojne węszenie i powrót do domu na odpoczynek. Po chwili 10 minut pracy 1 na 1 i znów drzemka. Po południu wspólny spacer w mało obciążającym miejscu, najlepiej z dużą ilością zapachów i małą liczbą atrakcji do pogoni. Wieczorem karmienie osobno, prosta zabawa węchowa na dywanie i powrót do snu. To nie musi być show, to ma być rytm, bo w rytmie rośnie spokój. Jeśli obawiasz się zazdrości o ciebie, wprowadź jasny język zapowiadający kolejność: teraz ty, za chwilę ty. Kiedy dotykasz jednego psa, drugi słyszy, że jego moment nadchodzi i uczy się czekać. Taki porządek ucina chaos, a psy, które znają harmonogram uwagi, odpoczywają w nim dużo łatwiej. Pomyśl jeszcze o bezpieczeństwie bardzo praktycznym. Dobre smycze i uprząż, identyfikator, maty antypoślizgowe w domu, a przy drzwiach zasada: najpierw sygnał, potem otwarte skrzydło, żeby emocje nie wypadały na klatkę schodową szybciej niż zdrowy rozsądek. Na koniec zostawię ci obraz, który lubię. 2 psy idą obok siebie w swoim tempie, od czasu do czasu spoglądają na ciebie jak na dyrygenta orkiestry, a w domu leżą na swoich posłaniach i oddychają równo. Wtedy myślisz, że miłość w tym domu naprawdę się nie dzieli, tylko się mnoży i czujesz, że doszliście do tego nie przypadkiem, lecz dzięki spokojowi, prostym zasadom i przerwom, które pozwalały emocjom opaść. I jeszcze mała porcja humoru na deser. Drugi pies nie jest aplikacją, która naprawi błędy pierwszego, tylko aktualizacją systemu, która potrzebuje ładowania, a najlepiej ładuje się snem, przerwą i twoim równym oddechem. Jeżeli dziś odpowiedziałeś tak i czujesz spokój, trzymam za was kciuki. Jeżeli powiedziałeś jeszcze nie, to trzymam kciuki równie mocno, bo słyszysz swojego psa i siebie, a to zawsze jest początek dobrej drogi. Mam nadzieję, że choćby w najmniejszym stopniu pomogłem podjąć tę naprawdę ważną decyzję. Napisz mi, co powiedział twój brzuch po tej rozmowie oraz jaki kadr widzisz dla waszego duetu. W następnym odcinku
Opowiem o pierwszych 48 godzinach w duecie i rozłożę je na konkretne kroki, żeby łatwiej było wejść do domu i nie wejść sobie na głowę. A teraz idźcie na spacer. Najpierw 1 na 1, a potem, kiedy będzie na to przestrzeń, razem. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.